Witaj serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. Mam na imię Angelina i od ponad 10 lat zajmuję się tworzeniem realistycznych figurek zwierząt. Kiedyś tworzyłam jeszcze figurki postaci z bajek, ale teraz skupiłam się tylko i wyłącznie na postaciach zwierząt. Tworzę je na podstawie zdjęć, czasami też opieram się na filmach. Przed Wami podstawa figurki psa. Na razie nie będę zdradzać, jaka to rasa. Może niektórzy się domyślą. Tutaj jest szkielet, a tutaj głowa. Dzisiejszy odcinek będzie totalnie taki pogadankowy, gdyż wracam po chorobie. W zasadzie jeszcze to trochę trwa, więc na pewno się tego jeszcze nie pozbędę. Jakiś wirus po prostu toczy tutaj cały Wrocław, bo kogoś nie zapytam, to jest chory. Już chyba dosłownie jednostki zostały poza zasięgiem tego wirusa. Każdy inaczej to przechodzi. Kogo się pytam, to ma różne objawy tego samego, ale tak samo się w zasadzie objawia w sensie takim, że tak samo upierdliwie i długo trwa. W takim sensie, że jak wiecie, czasami są takie wirusy, że macie je przez 2-3 dni i trzeciego, czwartego dnia to już jest znacznie lepiej, a tutaj po prostu nie, po prostu tu czasem jest taka chwila, że to jakby się zaczynało od początku. No, także niestety przez to przeszłam. Trochę może słyszycie, że mam trochę głos zmieniony. Oddycham nosem, który jest też trochę przytkany, więc mogę mówić trochę inaczej, inny mieć tembr głosu. No ale stwierdziłam, że jednak się odezwę, bo już chyba z 2 tygodnie nie nagrywam, z 3 tygodnie w zasadzie już nie nagrywam filmów żadnych takich na kanał, więc stwierdziłam, że Wam pokażę, bo już 2 figurki nie pokazywałam jak tworzyłam na wakacjach i teraz we wrześniu, bo nie miałam czasu po prostu, żeby nagrywać. Teraz mam trochę więcej czasu, więc stwierdziłam, że odpalę kamerę i przynajmniej Wam pokażę ten etap, na którym jestem. Próbuję sobie dobrać, powiem Wam, kolory wełny, bo ten pies ma białą sierść, ale wiecie, ani to nie jest taka biel kremowa, ani też nie jest jakaś śnieżno-biała, więc musiałam znaleźć środek tego i zamówiłam sobie z 3 sklepów wełny. I teraz Wam powiem taką ciekawostkę. Jak to się człowiekowi zmienia przez lata. Na początkowych moich filmach, jak oglądaliście, to polecałam Wam jakieś tam konkretne wełny i tak dalej. I kiedyś, jak jeszcze zaczynałam filcować, tak przez pierwsze 2 lata, to też zależy właśnie, do czego Wam ta wełna jest potrzebna. Bo jeżeli tworzycie jakieś takie gładkie figurki, to w zasadzie najlepsza byłaby wełna zgrzebna, czyli coś takiego, jak tutaj jest, czyli nie wełna w paśmie, która wygląda tak, która wygląda jak włos dosłownie. To jest wełna w paśmie, w takich taśmach sprzedawane one są. I moim zdaniem do takich figurek gładkich lub psów, które posiadają taką właśnie puchatą sierść, to ta wełna najbardziej się nadaje i polecałabym ją początkującym. Ale dlaczego ja zaczęłam poszukiwać tej nowej wełny? Gdyż zauważyłam, że z biegiem lat ta wełna poprawiła się w jakości, powiem Wam. Jak kiedyś na samym początku, jeszcze 10 lat temu zaczęłam filcować, była wełna polska, ona miała pełno takich brudów w środku. Była źle oczyszczona, miała w takim, jak przechodziła w paśmie, to mieliście tutaj kłosy jakieś i ta sama wełna była taka twarda. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, czy gatunek włosa tych zwierząt hodowlanych się zmienił. Może też tak być, że po prostu zaczęli dobierać osobniki, które mają bardziej miękką tą wełnę. I powiem, że teraz znacznie się zmieniła. I ta wełna polska,
która u nas jest, która ma około 26-28 mikronów, nie jest już tak szczeciniasto sztywna i ciężka do ubicia, niż była jeszcze z 5 lat temu dosłownie. I mogę powiedzieć, że testujcie sobie tak naprawdę te wełny, bo z każdego sklepu jest inna. Niby sprzedają wełny polskie, lub jeśli jesteście z innego kraju, no to po prostu testujcie sobie w każdym sklepie wełnę i porównujcie na przestrzeni po prostu miesięcy i tak dalej, bo też Wam powiem jeszcze jedną rzecz, że ten barwnik, który używają do barwienia wełny, też wpływa na to, czy dany kolor i dana wełna w połączeniu z tym barwnikiem, jaka będzie w dotyku i co się z nią stanie. Niektóre stają się szorstkawe. Powiem Wam, że zauważam tą sytuację taką, że niektóre wełny używają jakiegoś takiego rodzaju barwnika białego, który robią z tej wełny szorstką taką powierzchnię. I na przykład ostatnio poszukuję złamanej bieli. I żeby to nie była biała ecru, bo biała ecru, wiecie, ma taką odcień kremowy, a ja poszukuję, żeby to była złamana biel, ale nie żółtawa, nie posiadająca tego żółtawego odcienia. I są takie, naprawdę powiem Wam. Tylko trzeba się trochę naszukać. Jak już dorwiecie ten kolor taki, który nie jest żółtawy, ani też, żeby nie wpadał w niebieski, bo są też takie, że są tak wybielone, że wpadają w niebieski, to najlepiej polecam Wam od razu zamówić sobie większą ilość, bo może tak się zdarzyć, że potem ten producent będzie używał innego rodzaju koloru lub barwnika, który będzie sprawiał już inne zachowanie się tej wełny i może wtedy być na przykład wpadająca jednak w ten żółty, jak już zmieni ten barwnik. Dlatego jak już wiecie coś, co Wam się podoba i co Wam odpowiada, kupcie sobie najlepiej większą ilość, bo wiadomo to, że może tak się stać, że to nie będzie na zawsze, że nie będziecie, bo myślicie sobie, że no, to dodawaliście już z tego sklepu tę wełnę, no to oni będą mieli przez lata tą samą. Nie, nic bardziej mylnego, te kolory się zmieniają, wełny zmieniają właściwości i tak właśnie przyszło mi na myśl ten pomysł, żeby Wam o tym opowiedzieć. Przez te moje poszukiwania przez ostatnie tygodnie, jak tworzyłam białe figurki, bardzo często można zetknąć się z tym, że ta biała bielona jest dosłownie niebieska w połysku. No, przecież nie mamy niebieskich psów, albo one nie są tak białe, że po prostu aż oczy oślepiają, że oślepiają nam wzrok. To są poszukiwania, jeszcze raz poszukiwania i myślę, że znalazłam na razie dobry trop i zamówiłam sobie więcej tej wełny. No i to, że ona jednak zmienia te swoje właściwości. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten pomysł z tą wełną, co Wam chciałam opowiedzieć. Jeśli chodzi o igły, te fioletowe, przepraszam, że już tak to wygląda, ale już są tak zmęczone i szare, że ta gumka, że nie wygląda to najlepiej, no ale przynajmniej wiecie, że na tym pracuję. Jeśli chodzi o fioletowe te igły, do czego doszłam? Sprawdziłam sobie te aukcje, na którym je zamówiłam na AliExpress i one się dzielą pod względem długości i oni mają 3 długości i z tego co zrozumiałam, to ta moja ma około 8 cm i sobie potem zmierzyłam i faktycznie 7 z hakiem 7,8 mm, czyli około 8. I jeżeli znajdziecie taką spiralną o długości 7, 8 lub 8, to będzie prawdopodobnie ta moja o przekroju trójkątnym. I będę robić test i sobie zamówię jeszcze raz. Tylko jest jeden problem na AliExpress. Wiecie, jak nasza Poczta Polska działa. Bardzo, ale to bardzo niechętnie zamawiam cokolwiek przez Pocztę Polską. I w ogóle już staram się w ogóle nie korzystać z wysyłki do klientów, bo po prostu wiem, z czym ja się zmagam. Nie chcę, żeby ich dopadło to samo, a mianowicie to, że
kurier i listonosz po prostu jak widzi dużą paczkę, to oni nie chcą w ogóle tego przynosić pod dom. Jeszcze kurier jeszcze, chociaż też tam się zdarzają dziwne przypadki, ale listonosz to jest nagminne, że patrzy się, że to jest duża paczka lub nawet grubsza koperta i oni tego nie zabierają, od razu wypisują na poczcie awizo i idą tylko z tymi awizo i wrzucają wam, mimo to, że jesteście w domu po prostu i czekacie na tą paczkę i mają po prostu w nosie. Także do czego zmierzam? Nie zamawiam niczego przez pocztę. Jak już, to już naprawdę, jeżeli na czymś mi bardzo zależy, to no to zamawiam. Ale co mnie zmartwiło? Właśnie, że niektóre te najlepsze aukcje, i teraz zauważam, że niektóre te igły, co właśnie chciałam zamówić, nie mają opcji innej niż właśnie przez pocztę. A AliExpress ma taką możliwość. Możecie sobie wysłać do paczkomatu Impostu lub do paczkomatu lub punktu odbioru DPD, jeżeli dobrze pamiętam. To jest lepsza opcja. Jeżeli nie zdarzyło mi się, żeby mi coś nie dotarło przez tamte opcje, albo ktoś mi po prostu napisał, że jest awizo albo coś takiego, to nie miałam. Nigdy z Impostu nie miałam, ani z DPD w zasadzie awiza, ale za to miałam notorycznie z Poczty Polskiej. Także tam są takie sytuacje. No i nie wszystkie aukcje są obsługiwane przez Pocztę Polską, w sensie takim, że nie ma tej opcji do wysyłki i zrezygnowałam z paru takich przedmiotów, bo po prostu nie chciało mi się czekać na to, aż ktoś mi przyniesie awizo, a jeszcze była taka sytuacja, że miałam teraz wyjechać, co oczywiście nie zrobiłam, bo zachorowałam. Nie wiem, co to będzie w ogóle z moim urlopem, to już pominijmy ten temat. Nie wiem, czy gdziekolwiek już jeszcze wyruszę w tym roku. No ale właśnie tak się dzieje, że no, nie zamawiałam przez to, bo myślałam, że jak mnie nie będzie w domu, no to jak dostanę to awizo, to nie będzie komu tego odebrać i to wróci. No także tym bardziej. No i właśnie dlatego też nie zamawiam, bo do Impostu, do paczkomatu, to zawsze sobie komuś przekażecie ten kod i sobie ktoś za ciebie odbierze tą paczkę. A na poczcie nie ma takiej możliwości. Dlatego nie lubię Poczty Polskiej. I tak swoją drogą, tak się zastanawiam, co to będzie teraz z tą Pocztą Polską. Jak ona skończy, bo mało osób już. W ogóle powiem wam, że ja nawet nie widzę na osiedlu, żeby jeździł kurier i Poczty Polskiej. Pocztek normalnie, nie wiem, jak raz w miesiącu zauważę gdzieś, gdzie jedzie, no to jest sukces. Teraz króluje w ogóle, a przy okazji sobie podziubię, króluje Impost, powiem wam. Nie wiem jak u was, napiszcie z czego korzystacie najlepiej, co lubicie, czy lubicie korzystać z Poczty Polskiej, czy z Impostu lub innych kurierów, no i z jakich jesteście zadowoleni, bo może u was najlepiej działa jakiś inny kurier niż Impost, bo tak też bywa, bo to wiecie, zależy wszystko od rejonu Polski. U jednych się sprawdzą tacy kurierzy, u niektórych inni, ale nawet jak miałam przypadki, że coś tam, jakaś awaria była, albo coś nie dotarło, albo coś się zagubiło, to nie było problemu nawet z infolinią Impostu, żeby to załatwić. Gdzieś tu sobie tak dziubiem. Jeszcze muszę pogrubić tą figurkę, przynajmniej tak mniej więcej do tego etapu. Tak gdzieś, o. No i potem go upuszyścić. Fajnie to jest, jak tworzę te figurki i wiecie, pokazuję wam, czyli każdej osobie, dla której robię tę figurkę, ten krok po kroku. No i większość niby sobie zdaje sprawę, że to nadal nie jest tym efektem końcowym i każdy się martwi. Na przykład pokazuję ten przykład, na przykład w tym przypadku było tak, że pokazuję tą figurkę, no i tu wiecie, widać to w kwadracie, a pies jest w prostokącie, czyli w sensie, że ma wydłużony kształt. Ale wiecie, to jest proces powstawania, czyli to nadal będzie się zmieniać i ja wiem, że jeszcze tu muszę dorobić udo, co go wydłuży. No, ale ten człowiek, któremu to pokazuje, przyszły właściciel, zobaczy takie coś i mówi, kurczę, to jest w kwadracie, to nie, to będzie źle. Ale zawsze ostudzam wasze strachy
I mówię, nie, no, to jeszcze się wiele zmieni, nie? Tylko też czasami się zastanawiam, czy pokazywać Wam te etapy, bo ja wiem, że to nie wygląda na tym etapie, ale chcę Wam pokazać, że cokolwiek robię, bo to jest tak jest, że ja nieraz przez 3 dni się do nikogo nie odzywam, bo jakiś element lub grupa elementów w tym przypadku mi zajmuje 2-3 dni, żeby sobie dopracować jakiś tam udo czy coś. Ja się tam na przykład nad udem potrafię się skupić na jakieś pół dnia, po prostu nad jednym udem. Nie coś takiego, że ja to tworzę tak, wiecie, na odwal, żeby było. Jak coś mnie tak zatrwoży, żeby to nad tym się pochylić, to się pochylam. I dlatego też tak trwają te moje figurki i powstawanie bardzo długo, bo no, każdemu elementowi, jeżeli stwierdzam, że potrzebne mu jest dopracowanie, to się temu bez końca daje wciągnąć, że tak powiem. Dobrze, widzę, że tu już gadam już tyle, już kolejne, drugie tyle będzie. Także chyba skończymy ten vlog. Chciałabym puścić go już w tym tygodniu, żebyście mieli co obejrzeć. Dziękuję Wam za oglądanie do końca, za wszystkie kciuki w górę, za komentarze. No i jeżeli jesteście ciekawi różnych aspektów filcowania, no to koniecznie piszcie mi tutaj w komentarzach, co Was tu interesuje. Aha, i jedna rzecz. Jeżeli zauważycie, że nie ma języków, nie ma podpisów w filmach, to coś się podziało. Od 2 filmów, które wróciłam ostatnio, YouTube stwierdza, że one są po angielsku, mimo to, że ja zmieniam tam w szczegółach, że to jest po polsku i żeby trzeba go przetłumaczyć, to on nie widzi tego i podkłada język angielski, którego nie ma, a jak wchodzę w te napisy, to tam nie ma tych napisów. Każe wprowadzić ręcznie. No, nie będę wprowadzać ręcznie do 20 minut filmu, dlatego no, że nie mam czasu. Jeżeli nie ma napisów nawet po polsku, no to przepraszam, ale no nie wiem, coś się z YouTube'em podziało. Mam nadzieję, że w tym przypadku coś się odwróci i jednak się naprawi. Bo potem tego nie da się odwrócić. Ja zaznaczam z powrotem na polski, zmieniam tytuły i tak dalej, że są po polsku i daję znać, że to trzeba przetłumaczyć. Nie, on tego po prostu nie przyjmuje. Zapisuje zmiany, ale on nie widzi, że tam trzeba wprowadzić język angielski automatyczny. Nie rozumiem tego. Także jeszcze raz zwracam się do Was, żebyście tu mi pisali swoje życzenia, co chcecie tu zobaczyć na tym kanale. Ja Wam tak z doskoku będę pokazywać i mówić, co mi przyjdzie do głowy w zasadzie, tak jak dzisiaj. No, ale z tą wełną to taka ciekawostka, myślę, że warta uwagi. Uciekam, życzę Wam cudownego tygodnia. Jeszcze raz dziękuję za wszystko i do zobaczenia w kolejnym wideo.